Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i chciałam Was serdecznie zaprosić na troszeczkę inne nowości perfumowe. Dzisiaj porozmawiamy o wydarzeniu bardzo ważnym dla osób interesujących się, zajmujących się perfumami, tworzeniem perfum, ale też recenzowaniem perfum i też myślę dla takiego użytkownika, który ogólnie kocha poznawanie nowych zapachów. Te wydarzenie nazywa się Essence i to nie jest pierwszy raz, kiedy ono jest. Ja zapraszam, żebyśmy dzisiaj sobie o tym wydarzeniu porozmawiali. Co tam się dzieje, co można zobaczyć, jak to w ogóle wygląda i czy może w przyszłości ktoś z Was zechce na takie wydarzenie pojechać. Zapraszam. Dziś będę Wam wyświetlała, najprawdopodobniej tu chyba będzie miejsce na to, żebym Wam wyświetlała zdjęcia z tego wydarzenia. Chciałam Wam powiedzieć, że dopiero teraz, kiedy robię te nowości perfumowe, to o takim wydarzeniu się dowiedziałam. Z pewnością to wydarzenie jest czymś niesamowitym dla osób, które o perfumach piszą i które też tworzą perfumy, może też się nimi interesują, ale na trochę innym levelu niż my, zwykli śmiertelnicy, używający po prostu zapachów dla lepszego samopoczucia, dlatego, żeby podobać się też innym. Nie ukrywajmy, ale zapach jest czymś, co przyciąga ludzi do nas bądź odpycha. I też bardzo nas, słuchajcie, określa, zapach bardzo mocno nas określa, to czym pachniemy bardzo dużo też o nas mówi. Dlatego to jest takie fajne wydarzenie, które nie odbywa się w Polsce, więc to nie jest tak, że wsiądziemy w samochód i zaraz jesteśmy i możemy być, chociaż wybrać sobie jeden dzień, bo to trwa 3 dni, od 6 do 8 marca. Trwało, bo jesteśmy już po. Także to jest taka zaplanowana wyprawa. To musi być już coś, na co się nastawiamy. Dlatego, że no, trzeba gdzieś sobie jakiś nocleg zabukować. Wszystko odbywa się w Mediolanie we Włoszech, więc w przepięknym miejscu. Jeżeli nikt z Was w Mediolanie nie był, to jest takie miejsce, słuchajcie, w którym czuje się modę, w którym naprawdę jest cały ten klimat tych ekskluzywnych butików, tej mody high fashion, tego blichtru z tym związanego. To jest takie naprawdę serce wręcz tych wszystkich twórców, że tak się wyrażę, więc jak najbardziej do perfum to też pasuje. Nie ukrywam też, że jest to najważniejsze wydarzenie, jakie w ogóle jest w świecie perfumowym. Targi dają możliwość twórcom perfumowym, markom nowym perfumiarskim zaistnieć, pokazać się. Listę, którą Wam tu pokazuję, bo to jest cała strona, na której możecie się dowiedzieć, kto jest wystawcą, jakie tam marki będą. Lista tych marek jest tak długa, wręcz mam wrażenie, że nieskończona. Właśnie ją Wam pokazuję. I powiem szczerze, że czytając te marki, kompletnie nic one mi nie mówiły. I dopiero, słuchajcie, przeglądając tą stronę, zdałam sobie sprawę, jakim jestem ignorantem i laikiem perfumowym. Jak tak naprawdę nie wiem nic. Może to i dobrze, dlatego że ja też nie chcę być jakimś guru, nie chcę być Jeremy Fragrance. Jeżeli jeszcze nie znacie, to jest chyba najpopularniejszy kanał perfumowy, chociaż on właśnie głównie pokazuje mainstream,
natomiast nie znam takiego kanału. W Polsce są takie kanały, ale takiego naprawdę z milionami subskrypcji nie znam kanału, który mówiłby o niszowych perfumach. I teraz też co to znaczy w ogóle niszowe perfumy, tak? Bo czy to znaczy, że są produkowane tylko z olejków naturalnych i nie ma tam absolutnie syntetyków? Czy to oznacza, że marka jest, że po prostu perfumy kosztują ogromne pieniądze i to sprawia, że one są niszowe? Czy może to, że są bardzo mocno odbiegające zapachowo od tego, co jest nam znane bardzo dobrze, więc ciężko jest mi też określić tak naprawdę, dlaczego coś jest niszowe. Nigdy się w ten temat jakoś bardzo mocno nie zagłębiałam, ale jak zaczęłam czytać na Fragrantice, bo wszystko o tym wydarzeniu macie opisane przez jedną z redaktorek Fragrantiki, która tam pojechała, wkleiła zdjęcia z tego wydarzenia, którymi ja się też teraz posługuję i która opisywała swoje doznania. Bo całe to wydarzenie, najprzyjemniejsze co jest w całym tym wydarzeniu, to jest to, że poznajecie totalnie nowy świat perfumowy, zapachowy, że jest to doznanie być może jedyne w swoim rodzaju, że mało tego, najważniejsze co jest chyba w tym wydarzeniu, to to, że ogólnie na targach wszystkich, czy jakie to by nie były targi, macie możliwość zrobienia zakupów. I tu też tak jest. Wystawiają się tam marki, słuchajcie, i sami perfumiarze, czyli jako osoby tworzące, będące jednocześnie tą marką. To są takie nosy zapachowe, które są ogólnie też znane w świecie perfumiarstwa, niekoniecznie dla nas, dlatego że my znamy pewne nazwiska, które tworzą te mainstreamy, ale nie zagłębiamy się w takie maluczkie osoby też, które mają świetne nosy, świetnie potrafią skomponować zapach, wymyślić go, ale ponieważ nie są w tym mainstreamie, to nie są tak ogólno znane. I macie możliwość tutaj powąchania każdego zapachu, jaki chcecie, porozmawiania z danym perfumiarzem i jak to w ogóle się tworzyło. Możecie zapytać o wszystko, jak w ogóle zapach się tworzy i przede wszystkim, co najważniejsze, do większości tych marek nie ma u nas w Polsce dostępu. Nie możecie ich zamówić, bo na przykład nie ma wysyłki do Polski. Jest ogólnie utrudniona dostępność. W związku z tym bardzo fajne jest to, że jeżeli coś znajdziecie wyjątkowego, niesamowitego, coś, co będzie pachniało Wam jak taki Wasz, w końcu może znajdziecie swój signature scent, to powiem Wam, że to jest fenomenalne, że możecie sobie taki flakonik kupić. Oczywiście cen ja nie znam, ona też tu nie opisuje cen i nie mówi, co ile kosztuje. Jest to najprawdopodobniej wszystko do znalezienia na stronach internetowych. Ceny możecie sobie poznać. Z tym, że jakby w całym tym wydarzeniu nie o to chodzi. Chodzi o powąchanie, poznanie, o wynalezienie swojego zapachu. Niektóre flakoniki, które Wam tutaj w ogóle też wstawiam, są przecudowne i przepiękne. Jest to coś fenomenalnego. Jeżeli chodzi o zapachy, jednak mam wrażenie, słuchajcie, że mimo, że są tu jakieś takie nazwy, że męskie, damskie, jakieś takie podziały, to mimo wszystko jest jednak nacisk na unisex i to tutaj też widać, na tych targach też to wyszło, że jednak to dzielenie na płci ma chyba zaniknąć albo ma zmuszają nas wręcz do tego, żebyśmy zaczęli myśleć o zapachu jako zapachu, niekoniecznie o zapachu płci. Ja jestem za tym, ale zmuszanie konsumenta, zmuszanie klienta do tego, żeby musiał pachnieć uniseksowo,
Nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. Jedna z Was też mi napisała, Ewa, pozdrawiam Cię serdecznie, Ewo, że jeżeli masz napisane, że to jest unisex, to już nie jesteś za bardzo zainteresowana. A chyba w takim razie trzeba będzie się do tego przyzwyczaić, bo moje nowości perfumowe, i miałam dzisiaj Wam nagrać, i jest ich mnóstwo, i są naprawdę śmieszne nawet nowinki, typu zapach od McDonalda, ale o tym wszystkim poopowiadam Wam w następnych nowościach. Chciałam się zająć po prostu tym wydarzeniem i opowiedzieć Wam, jak to w ogóle wygląda. Też te stoiska wydają się być naprawdę dopracowane, niesamowite. Te flakoniki, to wszystko. I też rządzi tu taka słodycz przełamana męskością, jakimś bourbonem albo wetiverią. Właśnie nie wiem, czy to nie będzie tak, że osoby, które tak bardzo nie lubią męskich perfum i uniseksów, czy nie skończy im się rynek perfumowy i doznań perfumowych, że zdejmą w sobie tę blokadę na nowe doznania i doświadczenia. Uniseksy są naprawdę nieraz bardzo różne. Są uniseksy, które są ewidentnie bardziej w stronę kobiecą niż damską i absolutnie skreślanie tego czasami powoduje, że nie poznacie czegoś, co może się okazać Waszym idealnym zapachem. Więc ja zachęcam do tego, żeby tak się przełamywać i jednak sprawdzać, bo tak jak mówię, różnie to bywa. Słuchajcie, nazwy w ogóle tych firm perfumiarskich to w ogóle dla mnie to jest czarna magia. Widać, że osoba, która tam była, ta redaktorka, widać, że się bardzo dobrze na tym zna i dla niej większość z nich nie było to nic odkrywczego. To było wszystko, co ona zna. No dla mnie to było wszystko odkrywcze. Są zapachy, bardzo dużo jest takich, słuchajcie, zapachów, które są słodkie, ale tropikalne. Ta słodycz jest taka tropikalna, jest taka jednak też świeża, w dosyć świeży sposób podana. Są też takie, które są bardzo mocno drzewne, sporo ich było. Jest, słuchajcie, bardzo duża też ilość zapachów kwiatowych, z nutami kwiatowymi, takich bardzo świeżych. Zdecydowanie dużo zapachów zostało pokazanych takich wiosennych też, no bo jesteśmy teraz w tym trendzie, w tym sezonie, że tak powiem, że już wchodzimy w sezon wiosna-lato. To, co najbardziej mnie zainteresowało, to to, że o dziwo, mainstream bardzo mało robi, słuchajcie, gourmandowych zapachów. Naprawdę. Jeżeli ja chcę w mainstreamie znaleźć coś podobnego do Lancôme Trésor la Nuit, to praktycznie nie mam za bardzo wyboru i możliwości czegoś takiego znalezienia. Ale widzę, że w tych markach mniej znanych, nowszych, i tak na przykład mówiłam Wam, że zamówiłam sobie ze Sfinksa perfumy i zamówiłam 10 ml Magnolicious. Tak się dosłownie nazywają. Słuchajcie, ja ich teraz ze sobą nie wzięłam, ale ja mam je na sobie. To jest mango, ale wiecie co? To są perfumy podane jak Angel Nova z Muglera. Czyli na takiej pudrowej bazie, czyli takiej otulającej, coś bardzo słodkiego, ale nie ulepnego. Bardziej Angel jest ulepny niż to. Czuć pewne, bo to jest unisex, czuć pewne nuty skręcające w stronę męską, ale nadal kobieta się w tym zapachu będzie czuła 100 razy lepiej. Są to mega, mega cudowne perfumy. Naprawdę jestem zakochana w tej marce. Chciałam kupić sobie te najnowsze, bo już się pojawiły w tych 10 ml i chciałam sobie je kupić. Vanilla Azur się nazywają, przypomnę.
Natomiast coś się stało i nie można na stronie zamówić do Polski przesyłki. Napisałam do nich prywatną wiadomość, znaczy prywatną, no napisałam maila do nich po prostu i odpisali mi, że pracują nad tym i wkrótce będzie można je zamówić. Także już się nie mogę doczekać, bo czuję, że to będzie marka, która w końcu może spełni moje jakieś takie słodsze właśnie marzenia. Uwielbiam się w słodyczy po prostu. I właśnie tu na tych targach było bardzo dużo marek, które tworzą perfumy gourmandowe i które, jest na przykład taka marka, słuchajcie, Acca Kappa. Pierwszy raz słyszę, ale oni utworzyli zapach, pokazali zapach Dolce Treviso na właśnie tych targach. I jest to, słuchajcie, ta redaktorka opisuje te perfumy jako zapach tiramisu. Może inaczej, oni opisują jako zapach tiramisu, ale ona twierdzi, że on jest bardziej kawowy, taki mocno dosyć kawowy, czyli właśnie taka podwójna americana, do którego wrzucono gałkę lodów waniliowych. I moja wyobraźnia zadziałała. To jest po prostu coś, co ja bym naprawdę chciała spróbować. To są zapachy, no po prostu sama nie wiem, skąd mi się to wzięło. Słuchajcie, bo kiedyś kompletnie gourmand do mnie nie przemawiał. Jak była młoda, tylko świeże zapachy. To się tak zmienia, tak bardzo dojrzewamy nawet w tej kwestii takich preferencji zapachowych i jak gdyby była taka super dostępność do właśnie tej słodyczy, to ja myślę, że ja bym połowę zapachów, które miała, to miała gourmandowe. Ale niestety tej dostępności nie ma i muszę pomyśleć, żeby na takie wydarzenie w przyszłym roku się wybrać i właśnie kupić sobie coś, co będzie inne i nie tak łatwo dostępne, czym nie będzie pachniał każdy. No naprawdę, to mnie mega zaintrygowało i takich wbrew pozorom gourmandowych było sporo. Na przykład było Latte e Mandorla i to było Profumo Differenza marka i to jest Latte a Mandorla, jeszcze raz powtórzę i to jest, słuchajcie, migdał mleczny. No po prostu, ja już to widzę, nie? Uwielbiam zapach migdału, uwielbiam. Jeszcze mleczny, no po prostu to jest coś niesamowitego. Bardzo dużo właśnie było tego typu też zapachów. Ja gourmand noszę cały rok. Gourmand mi pasuje i wiosną, i latem, i zimą. W ogóle jakby ja tego, jeżeli chodzi o gourmandowe, ja tego w ogóle nie dzielę w ten sposób. Natomiast wyobrażam sobie, że większość z Was raczej wybrałoby to na zimę, bo to jest takie otulające, no nie? Bardzo fajne też w tym wydarzeniu było to, że mogliście zobaczyć, jak są tworzone zapachy. Jak w ogóle to się komponuje. Mogliście wziąć udział też w takiej pracy nad zapachem, więc to dla kogoś, kto się interesuje w ogóle zapachami, perfumami, to musiało być coś fantastycznego. Ja z chęcią bym wzięła udział, dlatego no muszę się zastanowić nad przyszłym rokiem. Natomiast jest też taka marka i to właśnie ta dziewczyna z tej marki pokazywała, jak tworzy zapachy, buteleczki z nowymi zapachami i słuchajcie, to jest Violette Q, się nazywa ta dziewczyna. Ona tworzy Le Jardin Retrouvé, czyli Francja. Też wypuściła swój jakiś taki zapach z kwiatami fioletowymi. Ja uwielbiam zapachy z kwiatami fioletowymi. Fiołek, irys, kocham naprawdę. Więc taki kwiatowy zapach, bukiet fiołków z chęcią bym powąchała, z chęcią bym nosiła na sobie, więc to było też coś, co faktycznie mnie w jakiś sposób zainteresowało. Bardzo mnie zaintrygowała też marka, która jest totalnie nowa, to jest Dem There i oni pierwszy swój zapach zaprezentowali, to jest Mozart in Muscat.
I słuchajcie, to jest zapach białych kwiatów, czerwonych, cynamonu, irysa, szafranu, ozon tam jest. To musi być coś niesamowicie ciekawego. Ponoć, tak pisze redaktorka Fragrantiki, ponoć ten zapach jest gorzko-słodki. O kurczę, o kurczę. Nawet ona pisze, że bardziej gorzki niż słodki, a ja lubię cierpkość, lubię gorzkość, lubię takie zapachy, lubię to. To jest taki miód dla mego nosa, że tak powiem, także bardzo, bardzo mnie to zaintrygowało. No i tak naprawdę cała reszta, no to wiecie, to jest wszystko tak, że trzeba tam być, trzeba powąchać, trzeba sprawdzić, ale jak czytam o jakichś takich zapachach bardzo gourmandowych i albo takich niespotykanych, czyli takie nuty, których ja nie znam, ja po prostu pierwszy raz o nich słyszę. Jest tego mnóstwo, ja nie będę kręciła tutaj filmu, słuchajcie, opowiadającego o każdej z marek i o każdym zapachu, który oni na tych targach wypuścili, bo film musiałby trwać 5 godzin. To myślę, że to na miękko, bo sami widzieliście listę tych wystawców. Ale jakież to musi być ciekawe, słuchajcie. I w ogóle tak sobie myślę, że nawet jechać jakąś taką grupą, która się bardzo interesuje perfumami i lubi odnajdywać zapachy, jechać grupą i pójść na te targi i przez 3 dni po prostu stoisko po stoisku próbować tego wszystkiego, ewentualnie też kupować, co się bardziej spodoba. Ja sobie to wyobrażam. No cóż, te targi mnie ominęły, ale nic straconego. One w tamtym roku też były. Nic, myślę, straconego. Mediolan jest nie aż tak daleko i nie ma problemu przecież z tym, żeby tam pojechać. Więc myślę, że to jest idealne miejsce do tego, naprawdę. Jeżeli ktoś był, no to możecie mi napisać w komentarzach, co myślicie, ale chyba Mediolan to jest w ogóle do takich właśnie rzeczy modowych, perfumowych idealnym miejscem. Jest też pięknym miejscem, polecam serdecznie zobaczyć, bo warto. I o tym wydarzeniu chciałam Wam troszeczkę poopowiadać, tylko dlatego, żeby z Wami porozmawiać, żebyście powiedzieli, czy wiecie w ogóle, że takie wydarzenie jest, czy się nim kiedykolwiek interesowaliście, a może byliście w tamtym roku na tym wydarzeniu i możecie powiedzieć coś więcej. Ja będę wdzięczna za każdy feedback od Was. A teraz kończę. No i na nowości, takie nowości perfumowe zapraszam Was na za tydzień, gdzie pokażę Wam nowe zapachy, które pewnie już będą dostępne. Na dziś, gdybym miała nakręcić ten film, w niedzielę połowa z nich nie byłaby jeszcze do kupienia. Także dzięki za dzisiaj. Zostawcie mi lajka, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia. Pa!